Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj tak przy poniedziałku, taka prawdziwa historia z życia wziętej. O takiej czarnej owcy. Czarna owca. Każdy to już pewnie kiedyś słyszał. Ty jesteś czarną owcą w rodzinie. Takie teksty bardzo często były rzucane właśnie do dzieci. Dlatego dzisiaj opowiem Wam bardzo fajną historię. Mianowicie kiedyś, dawno temu, to był rok gdzieś jakoś 1700, końcówka 1700, czyli prawie 1800 rok. Była dziewczynka, która uczęszczała do szkoły, nazywała się Gillian. Niestety dziewczynka ta miała cały czas problemy. Nie mogła usiedzieć spokojnie. W szkole ciągle się wierciła, ciągle chodziły jej nogi, ciągle gdzieś chciała chodzić. Nie potrafiła po prostu usiedzieć. Nauczyciele niestety za to bardzo ją karali, krzyczeli na nią. Czasami nawet i do rękoczynów dochodziło, ponieważ to były jeszcze takie czasy. Także po prostu zawsze miała ciężko w szkole. Kiedy przychodziła do domu, to również nie miała lekko, ponieważ tam też nie potrafiła usiedzieć cicho. Również cały czas się ruszała, cały czas nogami wywijała. Non-stop po prostu była w ruchu, przez co rodziców to również bardzo denerwowało i również ją za to karcili. Aż pewnego dnia mama dostała wezwanie do szkoły, żeby przyszła tam razem z córką, więc po prostu już zawiedziona tym wszystkim, ponieważ jej oceny też nie były najlepsze, ruszyła z tą dziewczynką do szkoły. Było tam posiedzenie, wiele nauczycieli tam siedziało wokół. No i w końcu zaczęli obradować, co z tą dziewczynką zrobić. Jedni mówili, że to jest jakieś schorzenie, drudzy mówili, że to jest jakiś defekt, trzeci mówili, że ona jest po prostu jakaś za nadaktywna i trzeba to po prostu leczyć. Jednak w pewnym momencie wszedł do tego pokoju pewien starszy nauczyciel. Poprosił wszystkich, żeby wyszli z pokoju. Co też uczynili. Następnie włączył radio z muzyką i wyszedł. Wtedy wszyscy zaczęli obserwować, co się dzieje. No oczywiście Gillian od razu wstała i już zaczęła po klasie tam i z powrotem podbiegiwać, podskakiwać. I wszyscy to obserwując, popatrzyli na tego starego nauczyciela, jak to wiadomo, na starego człowieka. Oj, chyba będzie zawiedziony, jedni nie wiedzieli, co mają powiedzieć. Jednak w pewnym momencie ten starszy nauczyciel się odwrócił i mówi: ona nie jest chora. Czy wy tego nie widzicie? Ona jest tancerką. Polecił rodzicom Gillian, żeby ją po prostu zapisali do szkoły tanecznej. Już po pierwszym dniu, kiedy Gillian wróciła do domu, była cała uśmiechnięta i szczęśliwa i powiedziała: tam są wszyscy tacy jak ja. Czyli po prostu wszyscy, którzy byli w tej szkole, nie potrafili usiedzieć w spokoju. Moi drodzy, po wielu latach bardzo dobrej kariery tanecznej, Gillian Lynn w 1830 roku, mając już swoją własną akademię taneczną, skoreogrowała jeszcze cały musical The Cats. Moi drodzy, to była tak zwana czarna owca według wszystkich. Chora, coś i nie tak było z nią. Jednak nikt nie potrafił dostrzec tego potencjału w niej. Dopiero ten jeden stary nauczyciel, który wszedł, dostrzegł ten potencjał, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. I dopiero on nakierował wszystkich, jak tutaj mają dalej postąpić. Moi drodzy, bez takich czarnych owiec na tym świecie, to świat byłby smutny niestety. Ponieważ te czarne owce, tak zwane, bardzo często wprowadzają wiele fajnych rzeczy do naszego życia. Dodają nam uśmiechu. Tylko czasem trzeba zrozumieć po prostu, dlaczego tak. Dać im jakieś wskazówki, naprowadzić ich na właściwy tor, tak jak tutaj właśnie się stało. Ponieważ słuchając całej reszty nauczycieli,
to twierdzili, że ta dziewczynka jest po prostu chora. Gdzie tak naprawdę ona nie potrafiła usiedzieć, ponieważ ona chciała tańczyć. Ona była tancerką, urodzoną tancerką. I po prostu kiedy słyszała muzykę, to od razu ją poniosło i poszła w rytm muzyki. Historia prawdziwa, moi drodzy. Z życia wzięta. Wiele pokazuje, wiele daje do myślenia. Więc gdy widzisz kogoś lub masz kogoś w rodzinie, tak zwaną czarną owcę, to zastanów się, czy aby ty dobrze myślisz, czy może czasem musisz otworzyć się na szersze horyzonty, spojrzeć na temat szerzej, poszukać nowych wyjść, jak z tego wyjść. Bo przykład pokazuje, nie zawsze musi być tak, jak to wygląda, ponieważ w takim człowieku może drzemać ogromny potencjał. Tylko trzeba go, wiecie, wyszlifować. Tak jak diament zwykły, nieoszlifowany, to trzeba mu zrobić szlif i wtedy dopiero jest naprawdę piękny. To by było na tyle, moi drodzy. Po więcej takich filmów na playliście tutaj na naszym kanale Historia z morałem. Ona wam się tutaj na końcu też zaraz powinna wyświetlić. Tam macie już całą górę tych filmów, które możecie zobaczyć. Zostaw oczywiście komentarz, będzie nam bardzo miło, jakikolwiek, czy to serduszko, czy łapkę w górę, czy łapkę w dół. Jak uważasz, każda aktywność się tutaj po prostu liczy. I będzie nam za to bardzo miło, ponieważ ciebie to nic nie kosztuje, a nam to naprawdę pomaga dotrzeć dalej z tym filmem do innych, ponieważ dopiero wtedy algorytm to widzi, kiedy tutaj coś się dzieje w tych komentarzach, za co wam serdecznie dziękujemy. I nie zapomnij jeszcze o konkursie, który tutaj cały czas też trwa. Linki macie wszystkie w opisie do różnych produktów, które możecie zakupić. Później wystarczy przy zakupie wpisać w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem i zostawić komentarz pod jakimkolwiek tutaj filmem na temat produktu, który zakupiłeś, jakie są twoje doświadczenia z nim, czy historie z tym produktem. A my 24 sierpnia będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co tylko chce za ten bon. Także zajrzyj do opisu, może akurat coś ci się z tego przyda. Bardzo fajne rzeczy, za które my ręczymy, ponieważ stosujemy je już od wielu, wielu lat z powodzeniem. Życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!